Backend to jest taki element, w którym się odbywa ta cała logika biznesowa, czyli na przykładzie banku. Jeżeli chcemy zalogować się do naszego banku, to tak, najpierw w przeglądarce wpisujemy adres banku. Nasza przeglądarka zaciąga do siebie ten frontend, pokazuje nam stronę logowania, potem wysyłamy na przykład login, hasło. Ten login, hasło jest odsyłane tutaj żądaniem, czy ta strzałeczka to symbolizuje do backendu. Zobacz, czy ten login, hasło, czy my znamy taką osobę, kto to w ogóle jest. Ten backend się odpytuje najczęściej jakieś bazy danych. Zobacz, czy wśród tych danych, co tam mamy w tej bazie danych, czy istnieje taka osoba o takim loginie, hasłem. No jak tak, to powiedz, kto to jest na przykład. Daję te wyniki tutaj. No i tutaj powiedzmy jesteśmy wlogowywani. No i na przykład przy okazji backend mógł jeszcze to pobierz tam dane, które będą potrzebne na tą stronę startową, czyli na przykład jakieś listę rachunków i jakie tam są salda. I backend to musi dobrać z bazę danych odesłać, backend odeśle to do frontendu i frontend to wyświetli. Więc taki jest ten proces. No i teraz, i podobnie jak z aplikacją mobilną, tak? Jeżeli mamy jakąś aplikację mobilną, tam też się w jakiś sposób logujemy, może jakimś tam pinem, ale znowu backend musi sprawdzić, czy ten pin, co podałeś, to my znamy osobę o takim pinie, na przykład w skojarzeniu z tym telefonem w jakiś tam sposób. Jak już się ustali tą osobę, no to pobieramy znowu na przykład listę rachunków, żeby tutaj wysłać do mobilnej aplikacji. Więc jakby backend jest takim czymś, czego nie widać, ale co wystawia pewne usługi. Z tych usług mogą korzystać te aplikacje frontowe, czyli ta webowa, ale też aplikacja mobilna jest tą aplikacją, nazwijmy to frontem, w tym sensie, że też prezentuje dane i się wyświetla, wizualizuje po prostu te dane, które ma backend w swojej bazie danych. Na backendzie mamy bazę danych, plus tutaj ta kostka backend, nie wiadomo co tu w sobie kryje, ale to są zupełnie inne technologie niż używane są na frontendzie, więc mamy po prostu taką osobę, co się nazywa backend developer. Jest to kolejna osoba techniczna, która musi posiadać jakieś tam umiejętności, żeby tworzyć ten backend, żeby komunikować się przed bazą danych, stawiać usługi dla tych aplikacji mobilnych i frontendowych. To się też tak mówi, że te aplikacje są klientami backendu. No więc ten backend developer to jest taka osoba, która tam na zapleczu przygotowuje, co ma się dziać. I tutaj jest to bardzo szerokie, co to jest ten backend developer, bo to można podzielić na kolejne działy IT. I tak dla przykładu można powiedzieć, że taki backend developer to na przykład wystawia usługi dla frontów, ale też może robić inne rzeczy, na przykład zajmować się sztuczną inteligencją albo obszarem big data, czyli takich ogromnych danych, jakieś tera czy petabajtów. Więc tutaj się pod tą rolą się kryje bardzo dużo różnych jeszcze podról, czyli obszarów, których można się nauczyć i nie trzeba mieć wszystkich, no bo ich jest po prostu bardzo dużo. Ale jeszcze też potem podzielimy je, pokażemy jakie są stanowiska pracy, jakie są wynagrodzenia i co tam mniej więcej trzeba umieć. Dobra, i teraz tak, mamy